Witam serdecznie. Troszeczkę zbyt szybko i tak niezbyt elegancko, ale trudno. Tak się stało. No i jesteśmy tutaj w takiej troszeczkę, powiedzmy, że ciemniejszej stronie działania, no ale ja muszę rozwiązać ten temat, jak tutaj rozegrać, a ponieważ bardzo bym chciał, żeby to było tak troszeczkę inaczej robione niż normalnie, tylko bardziej ja tutaj odgarnę troszeczkę. Dobrze. Także działania, które tutaj robię, te związane z astrologią. No i jutro będę miał bardzo poważną konsultację. Zobaczymy, jak to pójdzie. Z pewną osobą na temat właśnie tego nowego miejsca mojego, w którym działam i tam już rozpoczniemy, no przypuśćmy jakąś taką formę, co dalej z nami, jak to będzie wyglądać, jak to będzie funkcjonować. Także zobaczymy, jak to tutaj pod tym względem, jak będzie działać. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, ponieważ no troszeczkę inicjatywa chyba bardzo interesująca. Zobaczymy. Nie chcę w tej chwili zdradzać co, ale to jutro już będę chyba wiedział, jak ta osoba się ustawi, czy będzie chciała współpracować z nami. I w jakiej formie. To wszystko zobaczymy. No i także potem dalsze działania, które są bardzo istotne dla nas. No zobaczymy, jak to będzie w ogóle funkcjonować, jak to będzie działać, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie w tym kierunku, w którym ja ukierunkowuję to wszystko. No i zobaczymy. Jeszcze troszeczkę. No cóż, ja dzisiaj nie oglądałem zupełnie, co się dzieje w świecie. Wiem, że tylko jakieś głupotki, co interesującego. Wczoraj byłem zaskoczony wypowiedzią jednej z osób. Nie wiem, czy ja wczoraj mówiłem nawet o tym, ale było to dla mnie troszeczkę no, dziwne na przykład, chociaż ja się wcale nie dziwię, że w tej wojnie u naszych sąsiadów kozaczyzna jest po stronie właśnie tej odwrotnej, nie tej, tylko powiedzmy, że przeciwko nam. Nazwijmy to w ten sposób, będzie bardziej ładnie. No więc to troszeczkę zaskakujące, chociaż historycznie ja o tym wiem, no i to wszyscy, ale to już zostało potwierdzone, no i to jest najciekawsze, że jak macie te wiadomości, no to też te wiadomości są już coraz bardziej skonkretyzowane, także tutaj ja jestem ciekaw, jak też kiedy przyjedzie pan prezydent Trump do Polski, jak przebiegnie ta dyskusja tutaj w Polsce, jak to się rozwinie, bo jest to dla mnie, zresztą dla nas też wszystkich, bardzo istotne. Następna sprawa, która jest bardzo istotna, no to ciekaw jestem, jak te działania i kto tutaj pociąga za sznurki. Ale podejrzewam, że za te sznurki pociąga, no co tu ukrywać, ale no nie pan Trump. Nie pan Trump, tylko tutaj trzeba przyznać, że wodnik i to wodnik, gdzie przywódcą jest waga i wiecie, o kogo chodzi. Tak podejrzewam, bo po ostatnich moich takich wstępnych analizach przyglądam się, kto tutaj jednak wygrywa z czasem i jak to się wszystko odbywa, to jednak trzeba przyznać, że troszeczkę nie gra mnie ta cała narracja. To nie jest tak, jakby się wydawało. Jednak trzeba przyznać, że dużo zależy od właśnie tutaj, powiedzmy, że pana Włodka, tak. Bo to, co pan były
premier, tak? Chyba nie wiem, jak on tam się nazywał, pan Miedwiejew, co głosi, jaką on ma postawę. I teraz to mnie dziwi, bo nie mogę tego zrozumieć. Osoba, która już nie jest w rządzie, nikim nie jest, a jednak podejmuje decyzje i mówi to w taki sposób, jakby był najważniejszą postacią w tym wszystkim. I dla mnie jest to zaskakujące, bo no przypuśćmy u nas to, co powiedział pan Hołownia ostatnio i jak został skarcony. No więc teraz popatrzcie sobie tutaj na to, że czy bierzemy kogokolwiek z tej ekipy kremlowskiej, przenosimy to na teren, przypuśćmy Warszawy, to w ogóle tutaj w Warszawie nie ma żadnej jedności słowa, nie ma żadnego jakiegoś wspólnego zdania, nie ma żadnej wypowiedzi jakiejś i nawet jeżeli patrzymy na pana prezydenta Dudę, zamiast pojechać do tego Malago, jedzie sobie na zjazd tutaj, wiecie, ten dziwny. I po której stronie jest? Kto i co i za ile? To jest nie do pojęcia i dla mnie teraz tutaj patrząc się, to co się dzieje, to dla mnie jest to szokujące pod każdym względem. Zresztą zaraz zrobimy pewną taką manipulację. I mamy tutaj oczywiście kosmogram Polski i musimy się jemu dokładnie przyjrzeć. Po prostu na tranzycie, bo nie ma gadania. Ten tranzyt jest coraz bardziej interesujący. My zbliżamy się do naszych urodzin, ale jeszcze kilka chwil jest. I teraz bierzmy to pod uwagę, że w tym momencie jesteśmy w najbardziej tragicznej sytuacji naszej jakby państwowości. Teraz z takich wiadomości dziwnych, bo bardzo dziwnej treści, jeden z kandydatów zaproponował zmianę i godła, i hymnu. No nie jest to jakby złe, ze względu na to, że uważam, że może i warto by było zmienić ten hymn. Powód przede wszystkim tego typu, że na Rotę, dlaczego nie? Dlaczego nie? To jest też przepiękna pieśń i śpiewana w pewnym momencie przede wszystkim w kościele, ale przypomnijcie sobie, jak znikało, jeżeli się nie mylę, ale mogę się mylić, jak znikała już partia komunistyczna, wtedy zlikwidowano ją, wtedy właśnie śpiewano chyba Rotę. Tak mnie się wydaje, tą ostatnią. Także jest jakaś jedność w tej pieśni i w tym, zresztą co tu ukrywać, ten marsz Dąbrowskiego, przepiękna rzecz i tyle lat śpiewaliśmy, ale możliwe, że coś więcej trzeba, coś więcej patriotycznego. A co do orła i z tym krzyżem na górze, w koronie, to się całkowicie zgadzam. Całkowicie się zgadzam, dlatego że ten orzeł jest jako plastyk, zresztą przyglądałem się temu orłowi, jak, nie wiem, czy ja dobrze powiedziałem orłowi, ale wybaczcie, orłu chyba, tak powiem, orłu. Nie wiem, dlatego nie jestem polonistą. W skrzydłach tutaj ma gwiazdę zrobioną z piór. Mnie się to bardzo nie podoba. Bardzo nie podoba. Gdyby to była taka gwiazda troszeczkę więcej niż pięcioramienna, w porządku, ale że jest pięcioramienna, nie, bo są to
Można dwie formy użyć. To są pentagramy. I pentagramy mają do siebie, znaczy pentagram nie jest złem, to tak się mówi, bo jest, ale ten pentagram mamy na ramionach tutaj, nie, no, wybaczcie, ale nie. Tam by mogło być zupełnie inaczej to rozwiązane. Na przykład chociażby w formie, ja nie wiem jak ptaki mają to rozwiązane, nigdy się nie przyglądałem po tej stronie skrzydeł, jak to wygląda, ale wolałbym inaczej. No, wolałbym to czy jakimiś piórami, tak husaria rysuje, czy jakimiś takimi. Zwróćcie uwagę, że na przykład nie, a Austriacy już najbardziej, na tych miejscach mają herby umieszczone. Herby na przykład jakichś tam rodów, czy tam kogokolwiek, bo jest to takie miejsce newralgiczne i lepiej tutaj, a tutaj taka symboliczne, no trzeba jednak pamiętać o tym, że szpony i pazury tutaj są bardzo ważne, dziób jest bardzo ważny, wzrok, oczy są bardzo ważne, cała budowa jest bardzo ważna tego, jak wygląda, żeby to był mocarny ptak, tak jak Amerykanie. Ja zresztą mam taki pas amerykański z orłem, który rzadko noszę przy spodniach, ale czasami zakładam ze względu na to, że no, miałem jechać tam. I ze względu na to, że miałem jechać tam, miałem te symbole tak, żeby, wiecie o co chodzi, o tą polskość, bo przecież wyjeżdżając gdzieś, lepiej się wsunąć w ten klimat. Tak w Austrii na przykład chodziłem w tym tyrolskim sweterku takim, tak, nie wiem jak to nazwać, to nie jest marynarka, i cały czas w nim, bo bardzo się dobrze czułem i potem w Polsce nawet potem chodziłem bardzo długo w nim, bo jeszcze do tej pory jeszcze go mam. Co prawda bardziej się, albo on się skurczy, albo ja się rozrosłem, ale to raczej ja się rozrosłem i tak to wygląda. Teraz spójrzmy jeszcze raz na ten kosmogram tutaj, jak on wygląda i patrzmy, że ten Mars zbliża się do ascendentu. Tego też nie lubię, bo Mars jednak daje takie pochopne działania. Jowisz też tutaj jest w tym wszystkim taki, no niezbyt, nie lubię tutaj, kiedy Jowisz będzie się zbliżał do Marsa, bo wtedy będą takie zbyt pochopne działania. Teraz Uran już zszedł z naszej Wenus, teraz Słońce wejdzie tutaj na nasze Słońce, ale to jeszcze mamy czas. Merkury lada moment połączy się z Merkurem. Też nie jest to dobry moment. Też dlatego, że Merkury to jest ta neuralgiczna sprawa i otwiera jakby nowe plenery przed nami. Czyli kończy pewne zasady i wchodzi w nowe zasady. Ponieważ on jest, nasz Merkury jest w baranie i w znaku bliźniąt, no więc to trzeba by się mocno zastanowić, czy ten Merkury akurat potrzebny jest taki. I to wszystko właśnie stwarza no, taką troszeczkę niezbyt intratną sytuację. Ja właśnie tutaj się, dlaczego martwię się o to? Po pierwsze, podstawowa sprawa, kiedy są mądre głowy, mądrze mówią, ale jeżeli to jest tylko taka sobie gadka, szmatka, tak jak w tej chwili to się odbywa, i w gruncie rzeczy te dyrektywy, to wszystko jest poza nami, to robione w dodatku nie dla nas. To już nie chodzi o to, czy one są dobre, czy są złe, tylko że to nie jest spójne, bo potem jest wycofywanie się, wprowadzanie, jakieś kłótnie, jakieś zawracanie, a nie nad istotnymi sprawami, które są. Na przykład w tej chwili to, co mnie bardzo zirytowało, że tutaj pana Hołowni pomysł,
który jest tak dosyć modny, że i to jest bardzo, trzeba na to bardzo uważać, że ta osoba, która teraz znajdzie się na tym najważniejszym miejscu, przeprowadzi to, że euro będzie naszą walutą. W porządku. Tylko po co minister skarbu, tak, czy kupuje złoto? To złoto już nie będzie nasze, tylko będzie europejskie. Złotówka straci właśnie nie będzie jej. Wejdzie euro. No więc jeżeli wejdzie euro, to już jesteśmy na całkowicie straconej pozycji i to w taki sposób, no powiedzmy, że brutalny. I wtedy zostaniemy, mało że pozbawieni jakby własnej tożsamości tej finansowej, to nie chodzi o to, że w gruncie rzeczy my stracimy kompletnie wszystko. Bo przypuśćmy, że ktoś ma odłożone nawet 5 000 i te 5 000 stracił. Ja już nie mówię o jakichś bardzo poważnych majątkach w bankowości, ale przypuśćmy, że są osoby, albo są osoby, które w ogóle trzymają na procencie na przykład pieniądze. To zależy jeszcze jakim. I w założeniu, no niech teraz przeliczą te pieniądze na to już wiemy, że każdy przelicznik jest złem. I teraz, jeżeli następnie wprowadzą automatycznie system cyfrowy, no to już jest klęska nasza. To już jest całkowita klęska i ten baran, który przechodzi przez Asenet, może spowodować takie rzeczy. Jeżeli to będzie jakiś, no przepraszam, ale taki z długimi uszami, takie zwierzę, które bardziej podobne jest do konia, i czasami z tego się robi, bo kryje się jedno drugim i wtedy wychodzi takie też następny egzemplarz, chociaż bardzo dobrze, bo jest to bezpłodne, czyli nie daje już potomstwa, ale jest na tyle i taki zasiądzie na naszym tronie, no to w takim razie będziemy mieć naprawdę bardzo wesoły okres, naprawdę bardzo wesoły okres i to trzymający bardzo dziwne działania. Z czego wnioskuję? Wnioskuję tutaj z tego skupiska planet. Teraz tak, no dobrze, no a co będzie, kiedy będzie odwrotnie? No odwrotnie, jeżeli będzie, to będzie fantastycznie, bo to trzeba przyznać, że to jest kosmogram i zresztą Polska stoi zupełnie na innej pozycji, niż byśmy sobie wyobrażali. Zaraz Państwu pokażę. I progresywnie Polska w tej chwili jest w rybach, w dładzie koziorożca. Jeżeli patrzymy na koziorożca, to koziorożec jest najważniejszy w zodiaku. To jest korona zodiaku i takie punkty, gdzie właściwie wszyscy dążymy do tego koziorożca. I teraz, jeżeli w tych rybach jesteśmy, ogólnie rzecz biorąc, no to w takim razie w koziorożcu mamy szansę bycia najsilniejszą teraz sytuacją. Teraz tak, no ale przecież tak, zresztą wszyscy to wyczuli, że ja ryb nie za bardzo lubię. Tak, to się zgadza, ale trzeba brać pod uwagę jeszcze najważniejszą rzecz, że w tych rybach w koziorożcu najmądrzej jest. Ze względu na to, że tak, ryby w stosunku do koziorożca są tak usytuowane, że w gruncie rzeczy jest to pełen sekstyl i ten sekstyl ułatwia w dodatku działanie. W dodatku, jeżeli popatrzymy sobie, to teraz policzmy sobie, jeżeli tutaj mamy rybę, tak? I teraz pojedziemy sobie do koziorożca, to mamy tak, baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik. Więc wchodzimy wtedy automatycznie w wodnika
mamy mnóstwo przyjaciół i za nami idą inni. Czyli dokładnie to, co mówiłem wczoraj, czy mówiłem przedwczoraj o tańczącym z wilkami, że tam jak właśnie wyjeżdża razem z zaciśniętą pięścią, nie wiadomo dokąd, to tutaj wyjeżdżamy, wchodzimy w wodnika. Czyli mamy tą szansę budowania nowej rzeczywistości, nowej przyszłości, a w dodatku wchodzimy w epokę wodnika i w to się wszystko nakłada. Teraz, jeżeli jest mądry człowiek, to skorzysta z tak zwanego wodnika i ten wodnik da mu zupełnie inną formę działania, czyli tą formę, powiedzmy, że łatwiejszego zrozumienia tego całego klimatu, który na nas czeka. I ten klimat jest jakby bardziej nieodporny, tylko bardziej satysfakcjonujący nas. Bo teraz by trzeba było zapytać się, no tak, ale wie pan, o co tu chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, że planety mają swoje zadania i one wykonują je bez względu na plus czy na minus. Możemy je wykorzystywać, nawet najtrudniejsze planety możemy wykorzystywać i możemy je w nie po prostu, inaczej mówiąc, wpadać, czy to, o co mówi się, że ktoś pod kim dołki kopie. I teraz w zależności, teraz jak jest, czy astrologia pomaga, czy nie pomaga, w zależności w jakiej sytuacji się jest, w jakiej sytuacji jest działanie. Teraz jak to wygląda? Teraz coś Państwu pokażę. To jest kosmogram osoby, którą wszyscy znamy i wiemy, że ona w tej chwili po prostu albo zostanie, albo abdykuje, albo zobaczymy, co się stanie. Lada moment, tak samo jak i nasza ojczyzna, Słońce wchodzi na ten najwyższy punkt. Tylko trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że tutaj jest Saturn i tutaj jest Neptun. Te dwie planety bardzo ostro podchodzą do ascendentu. Kiedy Saturn przechodzi do ascendentu, to tutaj możemy sprawdzić dokładnie, co było 7 lat wstecz. Więc dokładnie ci, którzy są historykami, to mogą sobie brać pod uwagę 18 rok, czy 2018, no jeżeli mamy teraz 2025. I zobaczyć dokładnie, co było, ale możemy też to zrobić jeszcze inaczej. Możemy sobie sprawdzić Saturnem. I teraz możecie sobie sprawdzić w Wikipedii dokładnie, co się działo wtedy u nas w naszym kraju. No to nie, ale zrobimy tygodniem. Dokładnie to jest 22 listopad
No mniej więcej, to jest listopad, tak trzeba brać pod uwagę. Listopad, może to troszeczkę wcześniej, od października do grudnia 2017 roku. I wtedy możecie zobaczyć, co się działo, jak się działo. I będzie tak, będzie identyczne postępowanie. Identyczne postępowanie, mało tego, chyba bardziej groźne. Wtedy, ja nie wiem, co było wtedy, możecie sobie w Wikipedii popatrzeć, jak to wygląda, jak to działanie jest, jakie ono spełnia warunki, jakie tutaj, jak wygląda to wszystko, jak wygląda to działanie, jak to wszystko się dzieje. Jeżeli byśmy chcieli jeszcze bardziej dalej pójść, to sobie jeszcze pojedziemy wyżej. Będziemy mieć opozycję. No mniej więcej to jest też ten rok. To jest 2009 rok. To jest mniej więcej wrzesień, ale nie można brać. Trzeba brać tak ogólnie, biorąc pod uwagę, to jest mniej więcej 2009 rok. To też możecie sobie przejrzeć i wtedy zobaczycie, jak to wygląda pod względem tutaj tych działań. Bo teraz ja nie będę przyglądał tego i nie będę robił jakiegoś horoskopu tej osobie, dlatego że mnie to nie interesuje, ale interesuje mnie dlaczego? Dlatego, że tutaj w pewnym momencie właśnie ten dzisiejszy, kiedy, znaczy nie wiem, czy to było dzisiaj, czy wczoraj, czy przedwczoraj, to nie jest istotne, ale tutaj ten układ, który właśnie zwrócił mi uwagę z panem Hołownią, że tutaj nerwy popuściły i to znaczy, że są jakieś punkty, które te punkty można wygrzebać w tamtych latach. Bo jeżeli te punkty są w tamtych latach, to znaczy, że wtedy się działo bardzo, no tak też właściwie, no wiecie o co chodzi. No to jest to jest właśnie ta broń, którą pokazuje astrologia. Czy warto szukać, czy nie warto szukać? Zawsze warto szukać i zawsze warto sobie znaleźć jakiś taki punkt odniesienia, gdzie można sobie samemu sprawdzić, co się wtedy działo. Przecież u nas też, w naszych portfelach, w naszych działaniach. Przecież te lata nie uciekły gdzieś, a nie poszły gdzieś się kąpać, tylko są w naszym układzie, czy w naszej pamięci. No, nie możemy tak robić, że zostajemy po prostu bezdecyzyjni i patrzymy na to. Faktem, to trzeba brać pod uwagę, że tutaj w tych działaniach też jeszcze pozostają to, co ja najbardziej sobie cenię, tak zwane, no co tu ukrywać, progresje. I progresywnie jest tutaj Słońce w Raku, ale w Dładzie Panny. Panna jest bardzo specyficznym układem, jeżeli chodzi o Dładę, ponieważ to, co zawsze mówię, to jest takie centusiowate i takie pedantyczne, takie szukanie dziury w całym, a w dodatku w Raku, kiedy mamy Pannę w tym miejscu, a Rak jest dokładnie tutaj po sekstylu, idąc od Raka, jest to do góry i musimy przejść przez Lwa i ominąć Lwa. Kiedy tutaj bierzemy to pod uwagę, jest to pełen sekstyl. No i popatrzmy teraz, jak tutaj się dzieje. No więc jest to jakby nowy początek, nowe pewne zagadnienia, ale ta pedanteria ma swoje plusy i minusy. W dodatku jeszcze jedną rzecz, że Rak jest zamknięciem w sobie i to takim bardzo poważnym. Także tutaj zamykanie się
w jakiejś takiej swojej celi, swojej organizacji, może doprowadzać do jakiegoś takiego, no powiedzmy, że lekkiego konfliktu psychicznego. Te konflikty psychiczne są dlatego, że rak jest, wiecie o tym, że raki są bardzo, powiedzmy, że romantyczne, ale jednocześnie wycofujące się i pamiętające przeszłość. Rak też jest taką sytuacją, która się lekko boi i to wszystko działa troszeczkę destrukcyjnie. Teraz popatrzmy sobie na aspekty i aspekty tutaj jest wyraźna opozycja do Neptuna. Neptun daje bardzo i Księżyca daje bardzo, no po prostu co tu ukrywać, i tutaj koniunkcja Neptuna z Neptunem daje, no co tu ukrywać, ale pewne działania na zasadzie psychologicznej. Gdyby to było jakiegoś, przypuśćmy, mojego klienta, czy tam jeszcze kogoś, bym zastanowił się, przede wszystkim powiedział: słuchaj, stary, no, musisz bardzo uważać na siebie i powiedzmy, że jest takie japońskie drzewo, które czasami jest samiczką, czasami jest chłopczykiem. Ma takie dziwne, wachlerzykowate listeczki. I z tego się robi taką herbatkę, czy tam jeszcze jakieś napoje po to, żeby ułatwić na pewien stan. Czym to jest spowodowane? No, najbardziej postawą, ale ja już tutaj nie chcę diagnozować, bo te osoby, które oglądają mój program, on bardzo dawno to kiedyś to powiedziałem, no to jest stan ten sam, który taki były pan na tym samym stanowisku, też zapadł i teraz cały czas głosi, że on żałuje, że nie został oligarchą. No to już wiecie, o co chodzi. Macie dokładnie tutaj przykłady także progresywne i z tego nie da się uciec. Nie da się uciec, bo są to stany takie, jakie są. W dodatku jeszcze jest ta koniunkcja Plutona z Plutonem, czyli to, co mamy tutaj. Teraz, czy można z tego wybrnąć? No, wybaczcie, ale z tego Uran, koniunkcja Uran i koniunkcja Pluton, no nie da się. Nie da się z tego uciec, nie ma mowy, mimo to, że są to progresje, ale to są sytuacje tego typu, że te planety bardzo wolno poruszają się i nie ma co tam martwić się o to, bo one zawsze bardzo powoli się poruszają i działają, ale tutaj Mars, który doszedł do Urana, jest wyjątkowo niebezpieczny i Jowisz, który no, prawdopodobnie wreszcie przestał retrogradować i wszedł w pewien system, bo tutaj widzicie, że był retrogradacja, ale Saturn jest w retrogradacji, Saturn jest nadal w retrogradacji, więc on się cofa. Jeżeli się cofa do pewnego momentu, on będzie się cofał i w psychice też się będzie cofał. I są to takie fragmenty, które no, trudno, ale tutaj no, trzeba brać pod uwagę, że to nie jest normalna sytuacja. To nie jest ta normalna sytuacja, którą byśmy mogli poświęcić się tej sytuacji, że będzie lepiej, czy będzie tak. To nie jest tak. I zawsze trzeba brać to pod uwagę, że jednak to ma ogromny wpływ nie tyle na nas, co na nasze życie i to wszystko, co się dzieje, i taki jest czas. Także popatrzmy sobie teraz na tą drugą osobę, która nas bardzo interesuje, bo ta osoba też, i popatrzmy sobie na te same aspekty, tutaj tylko zaczniemy od
progresji. I teraz popatrzcie sobie, jak progresywnie Słońce weszło w Pannę i weszło w Strzelca, kiedy Strzelec jest, tak mówiłem wam, tutaj i to są progresje, i to są Stany Zjednoczone, ale Strzelec jest także zdobywaniem nowej rzeczywistości, nowej świadomości. Teraz popatrzmy sobie na to i teraz popatrzmy sobie na aspekty i teraz tutaj zobaczcie, że tutaj jest no jedynie tylko Pluton jest w koniunkcji, ale już rozchodzi się, także tutaj mamy zupełnie inny układ. I popatrzmy sobie na Neptuna, który jest w konfrontacji z Merkurem. Ta kwadratura daje też niezbyt interesujące historie, ale trzeba z nich też. Co jest niesamowite, że to Słońce z tym Uranem i tutaj Księżyc, Uran bierze ogromny udział. I to jest ta sytuacja, która mnie najbardziej intryguje, to i tutaj ta koniunkcja z węzłem księżycowym, gdzie tłumaczę Państwu, że ten aspekt jest historycznym aspektem i wchodzę w ten układ z dziadkiem, dlatego że wolę wejść tak głęboko, dlatego że jest to dla mnie wytłumaczalne i dlaczego pan prezydent nie znosi tego narodu, z którego się wywodzi dziadek i będzie wszystko robił, żeby ten naród po prostu pogłębić w chaosie. No i ten naród, teraz pytanie, czy Amerykanie, czy Chińczycy, czy Hindusi i czy Rosjanie. No w tej chwili najbardziej korzystnie wypada, co tu ukrywać, ale trzeba to sobie przyznać, rację, że Rosja w tej chwili rozdaje karty i od Rosji zależy kompletnie wszystko. Dlaczego? Tego nie wiem, ale popatrzcie sobie i teraz wycofał się pan Macron z tego, który też jest wodnikiem, też trzyma berło wodnika i tutaj jest, ale tak jak mówię, jest czas wodnika i ten wodnik, ten uran, właśnie to wszystko, co się dzieje. I teraz, jeżeli patrzymy na jakikolwiek, teraz sobie spojrzymy w jakikolwiek kosmogram, to popatrzmy sobie, że jesteśmy tutaj w wodniku, tak? Anglia i Indie to koziorożec, ale Rosja, Stany Zjednoczone i Francja to wodnik. I tutaj bardzo dużo wodnika jest. Tylko teraz tak, Rosja przewodzi, Anglia już w gruncie rzeczy nie ma siły, Francja też odpadła. No więc w tej chwili trzeba popatrzeć sobie na drugą stronę wodnika, czyli mamy tutaj lwa. Lew to jest właśnie Francja i Francja sobie nie daje rady z tym układem, ale z kolei tutaj przypomnijmy sobie, że dla Francji kiedyś były bardzo ważne Chiny, ponieważ wojna opiumowa i nie wojna opiumowa, ale te wszystkie kraje, które i to jest Rak. Rak w tej chwili przewodzi jakby działaniu. I teraz trzeba zwrócić uwagę, że rak wykorzysta lwa. I teraz popatrzmy sobie na wszystkie lwy. To jest między innymi Turcja, to także jest Polska, bo Polska też ma ascendent w lwie i też trzeba brać pod uwagę to wszystko. I teraz jak to będzie działać? Jak to będzie funkcjonować? Teraz jeżeli patrzymy jeszcze innego punktu, to jeżeli tutaj mamy lwa, tu mamy wodnika, to w najwyższym punkcie jest byk i skorpion. Teraz, jeżeli patrzymy na Niemcy, to Niemcy w rzeczywistości to jest Berlin. Berlin jest skorpionem, Polska jest bykiem.
Teraz Niemcy są panno baranem, dobrze, w porządku, czyli dla nas są rybami. I w ten sposób właśnie tutaj można wnioskować, że Polska jakby była w koziorożcu i jakby była tutaj w takich działaniach najbardziej istotnych. I teraz od nas tylko zależy, jak my będziemy funkcjonować, na jakim poziomie. I teraz pokazuję Państwu dokładnie, jak wygląda rozpiska planetarna, znaczy nie planetarna, zodiakalna, bo co innego jest planetarna, a co innego jest zodiakalna. I można tak się bawić i tego nie zaprzeczy nikt. Nikt zaprzeczy nikt, bo każdy astrolog wie, jaki znak jest, jakie państwo ma. I teraz trzeba brać pod uwagę, że właśnie w tej rozrywce pomiędzy lwem a wodnikiem byk jest na górze lub na dole. I teraz jeżeli będzie na górze skorpion, a skorpion to są Niemcy i Berlin, właściwie Berlin, nie Niemcy, to jest Szwecja, to jest Szwajcaria, to są Czesi, to są te kraje. Przede wszystkim Szwecja, przede wszystkim Czesi i naczelnym krajem jest Szwajcaria. Szwajcaria w tym nie bierze udziału, chociaż o dziwo Szwajcaria się zbroi i ma swoje wojsko, co jest bardzo dziwne i w ogóle konstytucję całą wszystko sobie i ustalili. Na przykład bardzo często nasi parlamentarzyści, niektórzy mówią o szwajcarskiej formie konstytucyjnej. Czesi w gruncie rzeczy też mają swoje pomysły i bardzo dobre, no a Szwecja pogrążyła się w swoich skandynawskich skandalach i koniec. I dobrze, że się pogrążyli. Oni po tylu latach, po naszym potopie powinni poczuć, jak to się mówi, oni poczuli, dlatego jedzą te śmierdzące ryby i uważają, że to jest dobre, no ale to trzeba stracić powonienie i honor, żeby takie sfermentowane jakieś paskudztwo jeść, no ale niech jedzą, może nikt im nie zabrania, proszę bardzo, niech sobie taką puszkę Pandory otwierają, ale we własnym towarzystwie bez nas. I z kolei tutaj widzicie, że ten byk jest na górze i mamy z tej możliwości właśnie działania. Pamiętajmy o tym, że jeszcze my mamy Plutona na ascendencie, co pomaga nam w tym lwie rozegrać rozdanie tych kart. To jest najważniejsze rozdanie tych kart, to co też, nie wiem czy pamiętacie, jak tam był ten pan, który mieszka za naszą granicą i powiedział pan prezydent Trump, że nie ma pan kart, że karty. No więc właśnie to jest to, co my mamy, te karty i mamy te karty właśnie w dłoni. I teraz tylko przegranie tych kart stanowi o przegraniu naszej ojczyzny. I to uzmysławiam Państwu, że to jest dokładnie wpisane w kosmogram. Proszę sobie przegrać 30 razy, obejrzeć ten film, bo tyle można i się tego nauczyć na pamięć, bo to jest bardzo proste, to jest szalenie proste. Ja mówię skomplikowanie specjalnie, dlatego że te osoby, które znają astrologię, potrzebują jakby faktów. No więc fakty już mają. Fakty mają kawę na ławę, bo gdybym w prostszy sposób powiedział, to by powiedzieli, a co on tam opowiada. Nie. Idziemy sobie pomału. Idziemy sobie poprzez kraje, które brały w 1800, tak, tej wojnie, począwszy od wojny opiumowej, poprzez tą wojnę, gdzie brała Turcja pod uwagę, jak to się rozgrywało, które jest w rzeczywistości odzwierciedleniem teraźniejszych czasów. To jest to samo. To nie ma gadania, że ktoś potrafi Plutonem pobiec sobie w historii, a mówię do astrologów, to podejdziecie i będziecie wiedzieć, kto brał wtedy udział i które kraje podniosły sobie, jak to się mówi, karabiny do góry i zaczęły funkcjonować i zobaczcie, jak się to skończyło. I teraz, co myśmy wtedy zyskali? Co żeśmy wtedy zyskali? I z tego zysku trzeba
ukuć ten sam zysk, bo jeżeli tego nie rozumiemy, to jesteśmy w czarnej, no powiedzmy 4-literowej dłoni, która wyjątkowo trzymana jest w bardzo nieładnym miejscu, takim garku metalowym, który nazywamy nocnikiem, a tam w środku jest naprawdę dobrze nawalone. I z tej plasteliny to jest bardzo dobry nawóz. Jeżeli się tym wyjmie tą łapę i z tego zrobi się liścia komuś, no to mu się zostawi taki smród, że to nie jest głupie. My mieliśmy przez tyle lat od pierwszych rozbiorów, mieliśmy ogromny smród cały czas. I w gruncie rzeczy to jest jedyna szansa wyjścia z tego smrodu. Słuchajcie, to jest naprawdę od 1700, nie pamiętam już, który to wy musicie pamiętać, ja nie jestem historykiem, nie muszę pamiętać, ja tylko mogę wskazywać wam punkty, które są dla mnie bardzo istotne jako dla astrologa i dla nikogo więcej. Więc te punkty możecie sobie wypisać, popatrzeć, przemyśleć, zastanowić się. Jest możliwość. Nieważne kto, co, jak. Jest najważniejsze, że jest szansa, przeogromna szansa zrobienia naprawdę dobrej roboty. Mamy barana, mamy w tej chwili, możemy sobie pomaszerować gdzie chcemy, bo jest, jak to się mówi, czas. Baran nie jest po pierwsze kretynem. Baran jest to akcja, jest to do przodu, myślenie, zdrowe myślenie. Dla nas baran jest rybami, więc musimy. Kiedyś w dawnej astrologii najpierw się myślało, bo najpierw były ryby. Dlatego też w Chinach to też jest pozostałość. Moment narodzenia to jest ten zapłodnienie. Czyli rodząc się już masz rok, czyli masz ten rok. I to jest bardzo mądre podejście. Dlatego też Chiny w tym momencie, teraz jako rak wchodzą w epokę wodnika i oni już w tej epoce powiedzmy, że się czują niezupełnie, bo oni są w kwinkunsie, tak jak i Niemcy. To jest ta sama sytuacja, dlatego że oni jako rak i Niemcy jako panna są w kwinkunsie do właśnie znaku wodnika, do epoki wodnika, a kwinkus to jest na dwoje baba wróżyła. Raz na górze, raz na dole. I dlatego Chiny w tej chwili tak podupadły na zdrowiu poprzez Indie, które Indie wychodzą na czoło ze względu na to, że Indie inną mają filozofię. Przede wszystkim mają filozofię koziorożca i mają filozofię poddania się reżimowi, jaki jest po prostu ich ilość. I ta ilość ich pretenduje do zwycięstwa. Dlaczego? Dlatego, że koziorożec nachodzi na wodnika. I teraz Anglia, ze względu na to, że oddała prym Indiom, ponieważ Hindusi opanowali Anglię, więc po prostu, co tu ukrywać? Jak się nazywa ten ich chlebek? Ciapata zwyciężyła. I koniec. I będziemy ciapatę pieczywo konsumować wszędzie, właśnie tam, gdzie były kolonie brytyjskie. I Brytyjczycy powinni wszyscy już się nauczyć ciapatego języka, bo ciapaty język będzie. Ja wiem, że to nie jest tak, bo to są Pakistan i to jest zupełnie inna, ale Hindusi w tej chwili przebili kompletnie, to jest fantastyczny pomysł pana Gandhiego, który wprowadził duchowość do państwa. Państwo, które było duchowe, które przeszło pewną metamorfozę z kraju poddanego, znalazło się krajem myślącym. I Indie mają swój
sposób myślenia, swój sposób zdobywania kosmosu, zdobywania kompletnie wszystkiego. W tej chwili są królami stali, są królami wielu, wielu rzeczy. Są potężniejsi nawet od Rosji i od Chin. To trzeba przyznać, że oni coraz bardziej prą do przodu i lada moment będą genialni. Także macie dokładne wytyczne, a ja po prostu, słuchajcie, jutro mam to spotkanie, o którym mówiłem na samym początku. To spotkanie jest bardzo interesujące. Ja muszę do tego spotkania się bardzo przygotować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że muszę także przygotować tutaj materiały, które muszę tutaj opisać, zrobić porządek też w kartotekach i w całym tym bajzlu. Ale nie lubię tego robić, bo to nie moja specjalizacja, ale muszę się do tego przygotować, bo z tym człowiekiem będę rozmawiał na jakimś tam sytuacji, poziomie, a nie tylko on, a jeszcze z jednym się spotykam, który też jest bardzo istotny. I najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest myślenie, jeszcze raz myślenie. I teraz macie prawo do podejmowania decyzji, bo tak jesteśmy stworzeni, jesteśmy wszyscy ludźmi, ale te decyzje musicie oprzeć o rzetelną prawdę. I ta rzetelna prawda, ja nie mówię, że ja mam klucz do prawdy. Nie, to nie jest prawda. Prawdą jest tylko wyłącznie astrologia, która faktycznie inaczej jeszcze mnie nie zdradziła. O, tak by można było powiedzieć. Bo można by było powiedzieć, że inna wiedza, psychologia, czy tam jeszcze ta wiedza polityczna, każda zdradza. Astrologia mnie nigdy nie zdradziła, zawsze jestem wierny tej astrologii od wielu, wielu lat. Naprawdę od wielu, wielu lat, bo widzicie, ile ja prowadzę tutaj jestem na tym YouTubie i czasami się zastanawiam, czy jest gdzieś błąd w tym, co ja widzę. Nigdy nie widziałem błędu w tej astrologii, odkąd ją poznałem tak naprawdę dobrze. Byłem uczony przez właściwie najwybitniejszego człowieka w astrologii. Nie ma gadania, nawet światowej. Mówię to bez żadnej kozery. To nie ma gadania. Profesor Leszek Beres, wybitny nauczyciel. To trzeba przyznać, że nas nauczył tą grupę. Ta grupa, ci, którzy dotknęli, ci wszyscy, którzy są poza profesorem Leszkiem Beresem, coś tam wiedzą, ale tak jak on podniósł tą wiedzę tutaj w Polsce, wrócił właśnie do tych czasów jagiellońskich, do tych czasów bardzo starych, kiedy w Polsce była ta wiedza wykładana naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Po polskiej szkole, tej uczelni jagiellońskiej byli najlepsi astrolodzy na świecie. Przez wiele, wiele lat. Właściwie do Hugo Kołłątaja, do tych wielkich reformatorów. I ci wielcy reformatorzy wygonili tą astrologię zarówno i z kościoła, jak i z zewnątrz, bo w kościele była astrologia, nie ma gadania. To święto, które przed nami jest typowym świętem ruchomym, wyliczanym dokładnie przez astrologów, nie jakichś astronomów, bo nigdy nie było takiej wiedzy. Astronomia jest młodszą siostrą astrologii. Najpierw była astrologia, a potem to, bo najpierw się modlono do Słońca. Kiedyś ludzie pierwotni modlili się do Słońca, do Księżyca, wiemy o tym i stawiano wielokrotnie i nawet nadawano imiona jest mnóstwo tego, że Słońce było najważniejsze, Księżyc był następny, potem zrobiono mitologię z tego, ale astrologia nie wiadomo skąd ona przyszła, nie wiadomo skąd ona jest. Jeżeli tylko postępujemy zgodnie, nie wykorzystujemy tej astrologii do niecnych celów, ta astrologia idzie w bardzo ładnym kierunku. Ja jestem dokładnym przykładem tego i szczerze mówiąc jestem bardzo wdzięczny astrologii, że tak nie prowadzi.
I prowadzi mnie właściwie w takim kierunku, że nigdy bym się nie spodziewał. Wracam do malarstwa, wracam do tego wszystkiego, co robiłem. Wracam już nie do fotografii, a do filmu, bo to, co robię w tej chwili, to są wszystko filmy. Czy ta telewizja to też jest rodzaj filmu. Nigdy w życiu bym nie pomyślał o tym, że mogę mówić, być prawie jak w telewizji. W życiu. Nigdy. A jednak to się stało. I stało się dzięki właśnie Królewskiej Wiedzy. I wiele osób, które prowadzę, które mam kontakt z tymi osobami, staram się tak samo prowadzić. I stają się coraz większe. Właśnie dzwoniła do mnie koleżanka, w tej chwili, no, przyjaciółka już w tej chwili, i właśnie złożyła papiery o habilitację. Lada moment będzie profesorem. No nie moment, jeszcze musi upłynąć tam jakiś czas, ale będzie. Mój kolega w tej chwili też już lada moment będzie bronił pracy doktorskiej. Czy ktoś powie, no ale co to daje? Nic nie daje, tylko popatrzcie, jaka jest satysfakcja. Być albo nie być. I oto jest pytanie. Trzymajcie się i zostawiam was z tym problemem i nie dajcie się. Akurat tak się stało, że 57 minut jest, no ale wybaczcie, muszę uciekać za wszelką cenę, bo muszę się przygotować do jutrzejszego dnia, a ten dzień jest dla mnie bardzo istotny, a tutaj ascendent w Skorpionie, w chwili się ten godzinowy, ten zegarowy i jeszcze słońce jest w Baranie, w Wydładzie. No dzisiaj właśnie Wodnika. To więc dlatego też mówimy o tej przyszłości wodnikowatej. Nawet nie zauważyłem tego, że słońce jest w Wydładzie Wodnika. To lada moment wejdzie do ryby. Ale będzie wesoło. Ho, ho, ho. Słuchajcie, będzie naprawdę. Rozrywka, kabaret numer 1. Bardzo mi się to nie podoba. No ale cóż, żyjemy w takich czasach i musimy się do tego przyzwyczaić, czy uzmysłowić sobie, że tak jest. Także, no cóż mogę powiedzieć. Zapraszam na jutro, do jutrzejszego programu, a dzisiaj zostawiam was. I trzymajcie się. Z Bogiem. Dobranoc. Pa, pa.